Siemanko, z tej strony Anton, witam, zapraszam na kolejny odcinek serii Etruria. Piękną pogodę mamy tutaj w zimę, zobaczcie, mamy pierwszy dzień grudnia, no w sumie mówię pierwszy dzień grudnia, bo myślę tak naprawdę, żeby zrobić sobie tutaj dłuższy sezon. Na razie w okresie zimowym na pewno będzie jeden dzień na miesiąc, ale zobaczcie, jest grudzień i pogoda jest naprawdę fajna. Zastanawiałem się, jak tu będzie wyglądała pogoda na tej mapie, ale jak na razie wygląda rewelacyjnie, jest słonecznie, tak więc jest idealnie, żeby popracować w lesie, bo uwaga, o właśnie, przed chwilą zakupiłem takowy sprzęt, który będę wykorzystywał w pracach leśnych. Co prawda, jeszcze na ten moment nie mam lasu i nie mam tartaku jeszcze kupionego, ale to nie jest jakiś duży problem, pieniądze są, tak więc za chwilę będziemy kupowali tartak i las, nawet las zdecydowałem, że kupię większy, droższy, żeby po prostu więcej było drewna do pozyskiwania. Chociaż nie tylko to jest istotne, ale istotnym jest również to, żeby było łatwiej później to drewno transportować tutaj na teren tartaku. Jak widzicie, już na tym tartaku się troszkę rozgościłem, ponieważ sprzęty poustawiane są tutaj. Między innymi ciężarówka moja stoi, tam jest kultywator, tam na parkingu jest ciągnik. O, proszę bardzo. Ponieważ na moim gospodarstwie jest bardzo mało miejsca, w związku z tym tutaj mamy sprzęty i tutaj ich więcej tutaj pościągam. Na tym głównym gospodarstwie zostaną takie rzeczy jak kombajn, może jakiś siewnik czy coś takiego. Tutaj będą w większości maszyny uprawowe i będę mógł stąd łatwo robić również kontrakty, bo tu jest oczywiście odpowiednio dobra droga i tutaj dookoła będę mógł robić kontrakty. Aktualnie też jest fajna sytuacja, ponieważ teoretycznie wegetacja tutaj ustała, ale mamy prace polowe na kontraktach. I to moje ulubione, czyli orka i kultywatorowanie. I aktualnie lecą już te kontrakty. Dobra, należy kupić to, co należy wydać te pieniądze. Tak więc management jest tutaj. Za 150 000 kupujemy tartak. A co w tym tartaku będziemy mogli zrobić? Za chwilę zresztą chyba pojadę po coś takiego jak elementy metalowe. Trzeba będzie je chyba zakupić, ponieważ bez tych elementów metalowych nie będę mógł robić beczki, ale to dopiero w przyszłości. Widzicie, mamy coś takiego jak drewno opałowe, właśnie te puste beczki powinien. Mam nadzieję, że one są drogie. Za chwilę to zresztą sprawdzimy. I teraz tak, mógłbym produkować tutaj drewno opałowe, one jest potrzebne w innych produkcjach również, tak więc to jest istotne, ale chyba zacznę standardowo od desek. Zresztą zaraz zobaczymy, jak wyglądają tutaj kwestia beczek. O, jest sok jabłkowy. Ciekaw jestem, czy będą potrzebne też beczki. Tutaj jest pusta beczka. Nie kosztuje to jakoś wybitnie dużo, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo akurat teraz jest cena trochę taka słabawa. W grudniu, może w styczniu, zobaczcie, jest górka. Może byśmy wyprodukowali troszkę tego. Znaczy mniej więcej już orientuję się, że i tak do wielu produkcji będę potrzebował tutaj tartak, w związku z tym musiałem go kupić i po prostu jest to fajny tartak, naprawdę fajnie zrobiony, a dodatkowo tutaj jest jeszcze bardzo blisko las, który musimy kupić. Wcześniej mówiłem o lesie, o tutaj, o tym landzie, ale zdecydowałem się zakupić ten las, ponieważ tutaj sobie na drodze ustawię ten maszt i będę sobie te kłody bezpośrednio do tartaku transportował. I nie będzie to dużo czasu zajmowało. A poza tym tutaj jest taki teren górzysty, znaczy może nie górzysty, ale są dosyć duże pagórki. I oczywiście jak to jest fajnie tutaj zrobione, jeżeli jest taki teren, który jest trudny pod względem właśnie tego ukształtowania terenu, no to tam nie ma pól, tylko są co? Lasy. Tak więc właśnie mam profesjonalny sprzęt do tego, żeby pracować w takich warunkach. Postawimy sobie taką wieżę, tylko że oczywiście ona ma pewne ograniczenia. Już nie pamiętam, chyba linę może rozciągnąć na nie na półtora, na pół kilometra tylko. I chyba waga to jest 1,3 tony, czyli no zobaczymy, ale to nie jest jakiś duży problem. Fajnie tutaj wyglądają te paśniki, naprawdę rewelacja, zobaczcie tutaj następny. Ładnie tutaj wygląda. Uwaga, bo ja się zaraz rozwalę tutaj. I teraz tak, podjedziemy sobie, objedziemy, zatrzymamy się w odpowiednim miejscu i trzeba będzie... jak to zrobić? Będę musiał pomyśleć troszeczkę.
Za chwilę będę musiał pomyśleć. Czyli tak, jak dojedziemy gdzieś w te oto miejsce, tutaj jest... Dobra, to nie będzie mi przeszkadzało, że tu są te barierki. Tylko chodzi mi o to, ponieważ... Dobra, zatrzymamy tu na razie ciągnik. Ponieważ tutaj... Dobra, przeskoczymy. Muszę podczepić linę na terenie tartaku. I na terenie tartaku, to już jest wszystko obmyślone, dobrze? Stoi takie wysokie drzewo i do tego wysokiego drzewa będę właśnie podczepiał tą linę. O, zobaczcie, tam stoi to drzewo. Tylko chciałbym to zrobić pod takim kątem, żeby te kłody, no idealnie gdyby było można tutaj je wrzucić, nie? Ale dobra, nie będzie chyba takiej możliwości, dlatego tam za chwilę tur sobie ogarniemy. Gdzie jest ciągnik stoi, bo nie widzę go. No tam stoi, tak? Czyli najprawdopodobniej jeszcze te drzewo będę musiał ściąć. I to będzie leciało tutaj. I gdzieś tutaj będziemy ten wózek, te kłody zrzucali, później będziemy wrzucali tutaj do góry. Dobra. Plan jest taki, chyba w dobrym miejscu stoi ten ciągnik. Za chwilę go rozłożymy, ponieważ trzeba postawić tą wciągarkę, ten maszt. Musimy zakotwiczyć. Później przeciągnąć linę od tego masztu do tego wysokiego drzewa i możemy zacząć pracować. Jeszcze pilarki nie mam. A, w ogóle nie kupiłem tego lasu jeszcze. Ale najpierw sprawdzimy, czy to będzie działało. Tak więc chyba to będzie ok. I później tak, to jest nawet fajne, bo to jest charakterystyczny taki punkt. I teraz już będę wiedział, jak się kończy tutaj, to będę stawiał... Bo dlaczego? Bo zobaczcie, tam las jest w tamtym kierunku i oczywiście będzie ciężko przeciągnąć linę i wrzucać tam. To pomysł jest taki, żeby wybrać sobie na przykład to duże drzewo, zostawić i później na przykład ciągnik postawić z drugiej strony lasu. Może to lepiej pokazać. O właśnie, tutaj. Ciągnik postawić na przykład tutaj, rozciągnąć linę po długości tego lasu do tego miejsca i ciągnąć drewno gdzieś w to miejsce. Później z powrotem ciągnik stawiam tutaj i zabieram stąd drewno i wrzucam sobie do tartaku. I to szybko będzie latało, naprawdę, będzie to fajnie. A może nawet gdzieś tutaj znajdę sobie i... No, będziemy musieli znaleźć tutaj kilka wysokich drzew i najprawdopodobniej to drzewa. Trzeba będzie je zaznaczyć, żeby je nie ścinać, więc ja i tak jeszcze najprawdopodobniej pojadę do sklepu, żeby zakupić pilarkę i jeszcze chwytak do ładowania, do wrzucania tych kłód. Zobaczcie, jaka jest sytuacja. Tu są proste drzewa liściaste. Tak więc to jest też bardzo ważna, istotna rzecz. Dobra, wydaje mi się... To jest chyba jakaś kolizja, bo ja nie mogę przejść. Zobaczcie, jest przyblokowany jestem. Dobra, może trzeba podskoczyć. Czyli teraz mamy już ten punkt. Mógłbym tutaj nawet coś namalować. Sprayem coś pomalować? Nie, chyba niekoniecznie mi się to udało. Dobra. I teraz tak, rozłożymy maszt. Fajnie. Musimy go opuścić. A nie, opuścić. Dobra. I teraz tak, wyjdziemy i będę musiał ciągnąć. Właściwie zastanawiam się, bo mi potrzebny będzie ten obciążnik chyba do tura. No ale zobaczymy. Teraz tak. Muszę podejść i linę chwycić. Mam linę chwycić. Tak, chwyciłem linę i tu później odciągi będą... Dobra, bo tutaj trzeba odpowiednio dużo miejsca, ale odciągi będą od prawej strony. Jeżeli lina pójdzie w tym kierunku, to odciągi będą z tej strony na polu. Dobra, bo tak się zastanawiałem, czy tutaj będą odciągi gdzieś i jakoś to dziwnie może wyglądać. Ale nie, dobra. I teraz tak, sprawdzę sobie na przykład, czy do tego można podczepić, bo nie do wszystkich drzew się uda podczepić, do tych małych nie. Ale do tego się da. Dobra, czyli to ewentualnie nie będziemy ścinali. Dobra, okej, czy do tego to jest jednak za małe, ale gdzieś tutaj widziałem. Tutaj ta... Okej, dobra, do tego się uda. A więc może, no zobaczymy, jeszcze później będę musiał to oznaczyć. Na pewno do tego będę mógł podczepić. Dobra, to w kontekście, gdybym chciał stamtąd. Ale dzisiaj najpierw musimy sobie zrobić taką ścieżkę, żeby po prostu na teren... O, tu jest takie wysokie... Wow. A może dotąd? Bym tutaj ściągał i mógłbym sobie od razu do tego wrzucać? Poczekajmy, zaraz sobie to pomyślę. Tak, no może by... Jeżeli bym do tego drzewa przymocował,
stanąłbym i od razu bym wrzucał do... tutaj. A, trzeba pokombinować. To będzie później kombinowane. Później sobie to wszystko opracuję, tylko teraz chcę po prostu podłączyć do tego dużego drzewa, które stoi tutaj. I chyba... nie wiem, czy to... O, bardzo wysoko można chwycić. Nawet tak wysoko. Dobra, może... nie wiem, czy aż tak mi się opłaca, bo nie wiem jak z tym wózkiem, jaką ma długość tutaj linki. Dobra, ale na razie to chwycimy tutaj. Widać, jest lina rozciągnięta. Nawet nad tym drzewem, ale tak najprawdopodobniej te drzewo będzie wycięte. Tak, będziemy musieli wyciąć, żeby tutaj nie przeszkadzało. I teraz z powrotem wracamy do ciągnika. Zobaczyć, czy tam jest... odciągi są odpowiednio, żeby się nie przewróciło to wszystko. Tak, widzę, że odciągi są... Aj! W tą stronę, tak wisi w powietrzu, no. Aha, dobra. Mam nadzieję, że się to nie przewróci. Bo zobaczcie, gdzie jest ten odciąg, nie? W takim dziwnym miejscu jest. Mam nadzieję, że to się nie przewróci, nie? I też nie ma chyba oparcia o powierzchnię. Tutaj niby jest to już maksymalnie opuszczone. Dobra, trzeba będzie włączyć ciągnik. I teraz tak. On się będzie automatycznie chyba włączał. Być może kupię tą droższą wciągarkę, tą z silnikiem. W sumie mogła być lepsza nawet opcja. I teraz tak, ciśniemy. Dobra, widzę, że ciągnik teraz się odpalił w momencie właśnie kiedy jest ta wciągarka używana. Dobra, bo nie byłem do końca pewien, czy to tak będzie działało. Też tutaj będą na wysokich obrotach siedział. A tu wiecie, mogą być problemy z uszkodzeniami. Jeżeli chodzi o sprawę z kombajnem, no to po ciemku muciłem, ale wymuciłem. Tak więc fajnie to jest. Jeszcze muszę sobie kupić po prostu taką skrzynkę narzędziową, dzięki temu będę mógł przeprowadzać takie przeglądy. Nie będę musiał jechać na przykład do warsztatu. Ale to w sumie za chwilę może też to zrobimy. Dobra. Wózek sobie spokojnie i lata, powiedzmy. Dobra. Teraz go wyłączymy i można będzie go sterować, czyli tak. Albo w tą sobie pojedzie. On bardzo wysoko jest. Dobra. I zobaczcie, w jaki sposób będzie fajnie to można zrobić. Gdybym, wiecie co, może będzie nawet tego typu sytuacja, autentycznie, zastanawiam się, czy by na przykład tutaj nie postawić jakiś maszt. Na przykład jakiś oświetleniowy maszt i do tego można by podczepić, to wtedy bym bezpośrednio wrzucał od razu tutaj. To by było idealne rozwiązanie w ogóle, co nie? To by było fajna rzecz. No dobra, na razie to jest tego typu sytuacja i tak muszę jechać na gospodarstwo, znaczy tak, musimy kupić jeszcze te pole, bo ja nie kupiłem tego landu, tak? Nie byłem do końca pewien, ale ten land należy kupić. No troszeczkę on kosztuje, ale tu jest naprawdę dużo tego drewna, tak więc kupujemy. Okej. No już ten land jest mój. Teraz jest kwestia tego typu, żeby... Ile mi zostało? 700 000. Zaraz zobaczę, jaka jest kwestia tego, jaką mam zdolność kredytową, bo ona powinna teraz spaść troszkę. Spadła dosyć mocno. Z tego co wiem, produkcje niestety, jeżeli wydacie pieniądze na produkcję, to one nie mają później... Nie wchodzą jak gdyby do majątku, jeżeli chodzi o tą modyfikację. W związku z tym nie zwiększają one majątku, to tak jakbyście stracili pieniądze. To nie jest fajna rzecz. Dobra. Ponieważ nie mam tu jeszcze chwytaka, tak więc zanim zaczniemy tutaj pracować, to pojadę jeszcze kupić chwytak i kupię pilarkę i z powrotem możemy tutaj wrócić i zaczniemy się z tymi sprzętami bawić. No tak, tylko że jest silnik chłodny, a teraz jest zimno. Tak więc trochę trzeba będzie poczekać. Odpowiednie zakupy poczynione, między innymi kupiłem fajny chwytak. Z tymi chwytakami do drewna to zawsze jest problem, ale tutaj zdecydowałem się na modyfikację. Zobaczymy, jak się będzie ona prezentowała. Mam nadzieję, że będzie ok. Jeszcze zobaczcie, jaki duży obciążnik mam z tyłu. To z racji tego, że zdecydowałem się wziąć jeszcze jeden kontrakt na kultywatorowanie i no pojechałem puścić pracownika na polu. Został ten obciążnik. Idealnie, co? Teraz mi się tutaj przyda. Oczywiście też kupiłem pilarkę i spray. Spray w kolorze niebieskim. Tak więc, tak jak powiedziałem, zaczniemy od tego, że... Dobra, wiecie co? Może nie będziemy wyłączali ciągnik. Niech sobie stoi tutaj.
Zaczniemy od tego. Jest tutaj wózek, nie wiem czy ten wózek będzie mi tutaj potrzebny, żeby przeciągnąć tę kłodę, znaczy te drzewo. Teraz tak, a właśnie, te spray, a dobra, to sobie później będziemy zamieniali i będziemy musieli tylko tak, żeby to dobrze upadło, upadnie na ten. A dobra, niech upadnie sobie tak na bok troszkę. Dobra. Może jeszcze, wiecie co, tak się zastanawiałem. Dobra, leci. Panie, spadło. Tylko jest kwestia tego typu, że będę musiał patrzeć ile to waży. To spokojnie, ten wózek podniesie to. Jeżeli się nie mylę, bo powinien... To zobaczmy jakie to jest. Włącz tryb śledzenia, to nie chcę. Przesuń wózek do wyciągarki, czyli można by ją przesunąć od razu pod X-em, to on sobie poleci do tamto, w tamto miejsce. KM to możemy sterować w tą albo w tą. Natomiast R, jak wciśniemy, to on będzie za mną chodził. Jak ja się będę przemieszczał, to on będzie za mną biegał. Dobra, okej. Więc już mniej więcej wiemy, tylko że, o właśnie, o to mi jeszcze chodziło, żeby to chwycić, to potrzebuję co? By. Dobra, by. Dobra, i teraz, żeby to podnieść... A, JN. No właśnie, jak się zastanawiałem. Dobra, okej. Dobra, wysoko nie musisz tego podnosić. W sumie to, tak jak powiedziałem, ja chyba postawię sobie maszt oświetleniowy gdzieś tam i wtedy będzie można praktycznie wrzucić do środka. Tylko, że tutaj jest to. Ciekawe, czy to będzie można usunąć. Zaraz, no zobaczymy to jeszcze. Dobra, na razie zostawię z tym menu, bo tu jest troszeczkę, wiecie, tych opcji jest jednak tutaj trochę. I teraz tak, KM. Przesuniemy. Dobra, w to miejsce trochę za szybko. To poleciał? No dobra. Teraz jakbym chciał to odczepić, odepnij, tak? Czyli V. Dobra. Okej. Próbujemy... No dobra, weźmiemy tutaj kilka tych gałęzi, poobcinamy, bo to trochę słabo wygląda. I będziemy... I tak w sumie, bo to nie waży jakoś dużo, ta kłoda, tak więc... W sumie to fajnie by było zrobić, też kupić sobie... jakiś rębak, czy coś takiego i te gałęzie przerabiać. Tylko, że tak naprawdę to jest takie drzewo z tymi gałęziami, to jest tylko tutaj. Bo w lesie nie ma takich drzew. Są takie w miarę... Są liściaste, ale nie mają dużo ilości gałęzi, tak więc nie powinno być problemów. Zresztą teraz tak, do 200 kg to ja mogę podnieść w ogóle. To nie? Ale tutaj mi będzie cały czas sugerowało, żebym ja podpinał. Widzicie? Nie będę mógł... A dobra, to idź w cholerę wózku, żebyś mnie tutaj nie wkurzał na razie. Jedź sobie tam. I tyle. Dobra, jeszcze poleciał. O, i teraz będę mógł to sobie wrzucać. Okej, wrzucimy to. I teraz też. Do 200 kg, jeżeli to waży 600 kg, to sobie można to ładnie też pociąć na kawałki i to powrzucać, no nie? Więc nie powinno być, no. Teraz tego nie mogę podnieść, to sobie to obetniemy. Okej. Chyba 1,3 tony maksymalnie na tym wózku. Jest jeszcze taki, znaczy na tym wciągarce, jest jeszcze oczywiście tutaj w podstawce taka bardziej zaawansowana i tamta, już nie pamiętam, ale zdecydowanie więcej może załadować, można załadować, to nie mogę podnieść jednak tego, dobra, to mogę podnieść. Okej, i wrzucimy i włączymy jakąś produkcję. Najprawdopodobniej zaczniemy od desek, dobra, deski, to jest tutaj? To jest ten management point, to jest tu? W tym miejscu? Tak, to w tym miejscu powinien być. Jest R. Tak, tylko że teraz... Zobaczcie, te punkty się wszystkie teraz... Zobaczcie, będę miał problem tutaj. Bo mi się teraz nakładają... Będę musiał przypisać sobie jakiś inny punkt. Znaczy inny klawisz. Albo będę wchodził tak, do takiego menu. Bo teraz po prostu mam problem z tym menu teraz, tak? Dobra, aktywujemy sobie. Tutaj jeszcze nie ma żadnego drewna, ale mam nadzieję, że za chwilę. Tylko nie wiem, dlaczego mi tutaj nie zaakceptowało tego drewna, bo powinno to mi zaakceptować. Czy tutaj jest sprzedaj drewno, R. Okej, już rozumiem. Nie, no bo nie byłem do końca pewien, jak tutaj będzie działało, ale teraz wiem. Po prostu trzeba tam wcisnąć jako sprzedaj drewno, to już w tym momencie wrzuci tam i już się zaczęła praca tego tartaku. Dobra, tutaj obetnę to. Żeby to troszeczkę się zrobiło... Nie ten klawisz, ale tutaj będzie troszeczkę... O, właśnie!
I to już jest lżejsze. Wrzucamy to. Wrzucamy te gałęzie. Dobra. Wióry? No nie wiem, zobaczymy, czy będę przerabiał wióry, bo oczywiście ten tartak ma jakąś tam swoją produktywność i może ona nie będzie aż taka wybitnie duża, no to wtedy też będziemy chcieli tutaj wióry sobie również zrobić, bo one całkiem niezłe pieniądze dają w farmingu, chociaż to nie jest powiedziane, że na tej mapie będzie to fajnie, równie dobrze opłacalne, ale mam taką nadzieję, nie? Dobra. Nie mogę tego chwycić, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, się władowałem w te auta. Chyba wiecie co? Te auta trzeba będzie usunąć. Moim zdaniem one nie są potrzebne tutaj. Dobra. Nie wiem, czy ten chwytak jest... Nie no, jakiś... Nie no, chwycił. To jest istotne, dobra. Rzuciliśmy sobie i teraz zrobiliśmy sobie... Ułatwiliśmy sobie troszeczkę, nie? Dobra. Stój. Nie, wyłączymy cię. Bo teraz, tak, to sobie weźmiemy, niech to się... Dobra, R. Rzuci ile mam? 850. No to szybko leci. Szybko jednak przerabia to. Szybko tutaj ubywa. 140 000 litrów mogę wrzucić. Zobaczcie już deski. Całkiem szybko. Aha, no bo tu jest miesiąc jako jeden dzień. W związku z tym naprawdę to jest dosyć szybko. I teraz tak, zastanawiam się, jak od tego by tutaj zacząć. Wszystkie lecę, nawet takie małe drzewka, bo ja tutaj będę sadził, tak? Oczywiście, tak więc sobie tylko pozaznaczam ewentualnie takie duże drzewa, które mogłyby mi się później przydać jako miejsca, do których będę montował ewentualnie linę. Wydaje mi się, że o właśnie, tutaj sobie jedynkę weźmiemy i o właśnie, taki znaczek strzelimy, że nie, tego to nie wycinaj, bo do niego ewentualnie jakbym ciągnik postawił gdzieś znaczy tą wieżę postawił gdzieś w tym miejscu, to będziemy od razu wrzucali do tego, nie? O, gdzieś w tym miejscu jakbym postawił. I tutaj spokojnie będzie taka możliwość, żeby gdzieś w tym miejscu. Bo może bym sobie nawet zaznaczył te drzewo, żeby... Będzie to dobrze? Chyba będzie ok. Sobie też te drzewo zaznaczę, żeby go nie usunąć, ale to nie chodzi o to, żeby te drzewo usunąć, tylko w tym miejscu będzie między innymi ten ciągnik ewentualnie ustawiony. No tutaj będzie troszkę takiego kombinowania i teraz tak, jeżeli chodzi, tak, ciągnik cały czas tutaj pracuje i powiedzmy te drzewo sobie też wybierzemy, tak? Tak więc zaznaczymy, żeby nie wyciąć i to będzie, gdybym chciał ściągać drewno z całego lasu w to miejsce. Zobaczymy jeszcze. Ale na razie mam kilka tutaj pozaznaczanych, bo jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, teraz pilarkę odpalimy i lecimy od tego miejsca. Będziemy usuwali. Nie wiem, może jeszcze te drzewo będzie usunąć trzeba, ale to się okaże. I teraz tak. Będziemy pod takim kątem. Zobaczcie, jaka jest sytuacja. Coś jest nie tak na tej mapie, albo z jakąś modyfikacją, bo zobaczcie. Tak to... Wow! Coś może być tutaj nie tak na mapie z drzewami, bo zobaczcie, jak chciałem, to wyskoczyło mi. I w ogóle jakoś szpilarka jak gdyby nie chwyta dokładnie w tym samym miejscu. Albo z modyfikacjami jakimiś, nie wiem. Jeżeli w tym kierunku ścinam, to drzewo powinno upaść w tamtym kierunku, tak? No zobaczcie. Jakoś to dziwnie wygląda, nie? To jest... Chyba to jest jakiś błąd. Być może. Dobra. I to drzewo też... W sumie one też można by do niego przymontować sobie. Dobra, bez przesady, bo ja teraz żadnego drzewa tutaj nie wytnę. Ale zobaczcie, jak dziwne jest. Jakieś takie przesunięcie jest. A tutaj zobaczcie, został pień, bo w przeciwnym... O, tutaj to powyskakiwały te pnie. Ciekawe, czy ja to będę mógł podnieść ręką. O, mogę. No fajnie. Dobra, nie trzeba będzie później frezować. To można wyrzucić? O, chyba się na płocie zatrzymało. Dobra, to przerzucimy to później, to pozbieramy to wszystko. No i teraz tak. Chciałbym zobaczyć, ile to waży. Spoko, to będzie można całe wrzucać. Bo do 1,3 tony chyba. Dobra, i to...
też. A ta kłoda? Ile ona waży? O, to trzeba będzie na pół. To trzeba będzie na pół. No i widzę, że tutaj trochę tych gałęzi jest. Dobra, na razie to się nie będziemy tak za bardzo tutaj bawić. Tylko tak. Dawaj ten wózek. Mam nadzieję, że... O, leci? Jedzie, widzę. Z daleka. Może nie wiem, czy go wy widzicie, ale ja go widzę. Właśnie. Podjechał sobie. Dobra, stoi. I teraz tak. B. I jak wcisnę Y, to on pojedzie do takiego miejsca, z którego on przedtem był. Jeżeli dobrze... Tylko, że jeszcze trzeba podnieść. Dobra, bo żeby nie było, że będzie ciągał to. Nad płotem tutaj, bo tu jest płot taki, trzeba go przesunąć. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze? Gdzie on jest? Zaraz zobaczymy. Na razie to jeszcze tak trochę kombinuję, bo muszę wyczuć to. Gdzie ta gałąź tutaj spadnie? Blisko tego. I tak trzeba będzie to przyciąć, co nie? Dobra, tak więc lecimy sobie dalej. No, będzie to troszeczkę tak się majtało. Znaczy, oczywiście tutaj mogę zastosować ten punkt, bo jak tutaj jest, zobaczcie, Y. Jak się wciśnie Y, to on do tej pozycji ostatniej, czyli jakbym stąd ustawił, żeby on wracał do tego miejsca. Jak X, to on wraca do tego, no, do tamtej maksymalnie, do tej wieży, tak? Powiedzmy, dobra, to jeszcze odciągniemy sobie to. Okej, wystarczy. I jak to było opuszczanie? Przesuń wózek. Y. Podepnij V. Dobra. Jest tutaj troszeczkę tego. Dobra, na razie sobie pościągamy. I tyle. Chociaż jeszcze zastanawiam się, czy by tutaj nie postawić tego. Dobra. Teraz tak. Lecimy tutaj. Fajnie słuchać, jak on sobie lata. Przesuwa się, nie? Dobra, jeszcze... To jest idealnie, jak są dwie osoby, bo jedna osoba przycina i tak dalej. To jest idealna modyfikacja do gry w trybie multi, co nie? W ogóle praca w lesie, moim zdaniem to jest wybitnie fajna rzecz. Dobra, i teraz sobie weźmiemy tak właśnie, o, na środku zaznaczymy, żeby tą kłodę podnosił tak, o właśnie, coś takiego. Zobaczcie, pyk i poleciał. O, się to rozbujało. O, jaka jazda! Wow! Dobra. Czekajcie, opuszczę to chyba, bo się rozbrykał. Trzeba będzie to opuścić, tak? Zdecydowanie się rozbrykało to. Dobra, opuścimy. Uspokoimy to. I teraz podnieść troszkę. Jeszcze raz opuść. I teraz podniesiemy. No te gałęzi, bo to są w sumie takie, dla tego wózka to są gałęzie, one są lekkie i dlatego tak się tym majta, nie? No i też jest troszeczkę chyba, ten wózek jest za wysoki. Ta lina jest, jakby to powiedzieć, ona jest, no jest długa, w związku z tym, no takie efekty są. Dobra. Jeszcze tam bach i V, leży. Dawaj mi tutaj z powrotem. To przetniemy na pół. Albo dobra, na razie to nie leży jak gdyby po tej... Nie przeszkadza tej linie. To wytniemy. Aha, już wiem, o co chodzi. Tutaj chyba autor wkopał drzewa w ten... Jak gdyby w ziemię i dlatego one tak wyskakują później dziwnie. Może o to chodzi. No nie wiem, jest tutaj coś dziwnego. Nie wiem, czy widzicie? O, właśnie, pyk. Poleciało w to. Gdzie jest ten wózek? Gdzie jest linia? Dobra, lina jest tutaj, czyli tak, to też zetniemy. Jakąś zaraz sadzarkę będziemy na wiosnę tutaj sadzić, nie? O właśnie, o panie, ale teraz bajzel się zrobił. No to zdecydowanie będziemy musieli zakupić jakiś rębak. Tak, zdecydowanie. Na tych wiórach, te wióry też można chyba przerabiać w kompostowniku, jeżeli się nie mylę, nie? Mam teraz las, no to trzeba to wykorzystywać. Dobra. Jeszcze pościnamy... O, coś takiego.
Dobra, i jeszcze... Dobra, to upadło, to teraz tak rzucimy pod kątem. Oczywiście można wziąć kilka tych drzew. Na razie tak pojedynczo, bo tutaj są jednak dosyć takie... małe te drzewa. W tym sensie, nie? Teraz zobaczymy, czy jak sobie tutaj... Ale nie, no to 1,3 tony. To trzeba też wziąć pod uwagę. Dobra, to... Ile to waży? A, spoko, można więcej. I weźmiemy na przykład to, przytniemy. I teraz tak. Wózek sobie przywołamy. Dawaj tutaj, nie w tą stronę, dawaj tutaj, do mnie. Okej, nie wiem, czy można dwa, już nie pamiętam. W 22 się dużo z tym bawiłem, znaczy dużo, no trochę się pobawiłem. Dobra. I teraz tak. Jest jeden. Chwycimy go. A może właśnie o to chodzi, żeby tak wisiało to? Wtedy się nie będzie brykało, tak? O, właśnie. Jeszcze to. Tyk. Teraz dwa będą. Podnieśmy to troszkę. No i więcej nie trzeba już chyba podnosić, mi się wydaje. Dobra. I teraz... Poszło! O, jak są takie krótkie, to nawet fajnie to wygląda, nie? Zobaczcie, wreszcie tak się... Jednak trzeba będzie łapać za jedną końcówkę, to się tak nie majta, nie? Dobra. Fajnie. W dwie osoby to by było fajnie, bo druga osoba by stała sobie na dole i by w odpowiednim momencie od ten... jak gdyby je odczepiała, to też jest fajna rzecz, nie? Dobra, trochę się to rozbujało. Wow, puśćmy to, ale nie, bałem się. Wow, dobra, bach. I poleciały w cholerę. Fajne to jest. Chyba jest troszeczkę za wysoko. To wiecie co? Może bym spróbował tą linę chwycić tutaj, ale żeby była niżej. Jak jest drzewo, to nie wiem, czy się uda je teraz odpiąć. To jest chyba R. Tylko nie wiem, czy ja mogę teraz. Włącz tryb śledzenia, nie. Jak się to odłącza? Aha, musiałbym podejść do tego masztu i tam odłączyć. Bo chyba jest troszeczkę za wysoko, co nie? I dlatego to tak lata. Dobra, na razie jeszcze troszeczkę poeksperymentujemy z tym, to jeszcze się trochę tym pobawimy. Ważne jest, że... I zobaczcie, jak fajnie już tu jest przycięte. Te drzewo też będę musiał wyciąć. Już widać taką... no, jak gdyby taką przecinkę, nie? Zrobiliśmy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, dosyć szybko tu idzie ta produkcja, tak więc z tego drewna trzeba będzie już wykombinować sobie, żeby jednak bezpośrednio wrzucać to... I zaraz to sobie zrobimy. Ja już nawet mam pomysł. Przyjadę i tutaj postawię ten maszt. Będziemy od razu... Złapię jakieś drzewo tam i od razu będziemy wrzucali tutaj do środka. Zdecydowanie coś takiego jest tutaj dla mnie fajne. Dobra, niech ten leci sobie do masztu. On mi teraz będzie tutaj przeszkadzał, bo ja chcę to przyciąć rękami, to jednak będę wrzucał, bo to nie są ciężkie rzeczy. Tak więc... Ale coś z tymi drzewami jakoś dziwnie wyglądają, nie? Jak ja tutaj posadzę drzewa, to zobaczymy, jak to będzie wtedy wyglądało, bo może to jest spowodowane tym, no nie wiem, jakoś tak dziwnie one się zachowują. Jeszcze nigdy nie miałem czegoś takiego, nie? Dobra, teraz sobie to powrzucamy. To podniesiemy. Ile to waży? Dobra, to na kawałki sobie przetniemy. Pilarką. Okej. Tutaj nie sprzedajemy tego, to nie jest istotne, jak to będzie cięte za bardzo. O, tutaj gałęzie są. Chociaż szczerze mówiąc, rębak, wiecie co, mamy całą zimę do tego zrobienia. Jak tutaj zarzucę dużo drewna, jakieś stojaki trzeba będzie na te drewno też wykombinować. I sobie poobliczać dokładnie, ile na miesiąc będzie tutaj potrzebuje drewna, żeby wiadomo, jak już zainwestowałem w ten tartak, to on musi tutaj teraz non-stop pracować. Nie ma takiej opcji, żeby on tutaj sobie leżał. W tym sensie, żeby tutaj się nic nie działo. Więc jak już on jest tutaj kupiony, to będę musiał dokładnie obliczyć, ile miesięcznie będę dla poszczególnych produkcji potrzebował drewna i okres zimowy, no to trzeba będzie tyle drewna zagospodarować. Chociaż widzę, że tu jest aż 140 000 litrów, jest, wydaje mi się, dosyć duża ilość. Dobra, zobaczymy, jak ten chwytak będzie takimi kłodami.
sobie radził. Chyba będzie spoko rozwiązanie. Takie spoko, nie? Bo ten standardowy to jest słaby. Zdecydowanie słabe rozwiązanie. Zdecydowanie. I teraz tak, wrzucimy go sobie tutaj. Nawet będzie fajnie można wozić gdzieś tam z dalszych lasów, nie? Bo podejrzewam, że tutaj ten las szybko powycinam, bo jednak te drzewa nie dają dużo drewna, nie? Gdzieś tak, no zobaczymy jak to będzie. Dobra. A nie, to w tą stronę. Chwyci to? Nie no, spoko. Ładnie chwyta. Całkiem łatwo się nim operuje, zwłaszcza jeżeli są takie, nie są takie regularne kształty mają, tak więc chyba znalazłem mój chwytak do drewna, bo ten standardowy jest trochę taki słaby, ale tylko, że nie może mi teraz spaść. Dobra, padło. Dobra, odjedziemy sobie tutaj, bo chyba mam taki pomysł, za chwilę będę go chciał uskutecznić. Dobra, tutaj sobie odstawimy. I jeszcze zapodamy te... Hej, ile tu już tego drewna jest? 1600. Dobra. Spoko, to fajnie. I autentycznie za chwilę pojadę ciągnik, postawię z tamtej strony i będziemy wrzucać... Nie, tutaj postawię. Tak, tutaj postawię. Zdecydowanie sobie postawię tutaj i tam znajdziemy na pewno jakieś drzewo. Zdecydowanie. Dobra, usuń sznur. Usunęliśmy sznur, jest ok. Odciągi zabrane, teraz wsiadamy do ciągnika. Palimy maszynę, złożymy. Aha, trzeba podnieść, żeby złożyć. Jest tutaj troszeczkę, wiecie, zaawansowanych opcji, ale w sumie fajnie to wygląda. Elegancko to też wygląda, co nie? Dobra, cofnijmy sobie, ponieważ jakbym tędy pojechał, to dojadę do miejsca, gdzie jest kompostownia. Tak więc, no, tam nie można później wyjechać. Więc objedziemy sobie dookoła i wracamy do tartaku. Zdecydowanie, no troszeczkę pokombinujemy. Dzisiaj w ogóle zapoznanie z tym sprzętem. On jest troszeczkę skomplikowany, ale nie jest aż tak mocno skomplikowany. Tylko, że jest tam dosyć dużo tych przełączników, a ja gram dzisiaj na kierownicy i to na kierownicy też mam poprzypisywane, ale za mało jest tam tych opcji, tak więc na klawiaturze lepiej to będzie. Albo na padzie by było całkiem fajnie. No, na padzie by było naprawdę fajnie przesuwać sobie cyk, 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 to by było elegancko. Dobra, wracamy sobie. Tutaj, zobaczcie, tutaj te lasy zawsze są na jakichś górkach, dlatego jak sobie tak popatrzałem, wow, to będzie ciężko pracować, no ale od czego mamy taką fajną wyciągarkę? Ona kosztuje chyba 38 000. Nie są jakieś duże pieniądze. Dobra, teraz tak. Postawimy sobie ciągnik gdzieś, o, w tym oto miejscu. O, trochę hamulce słabo. Trzeba będzie chyba naprawić go. I teraz tak, postawimy go gdzieś, może w tym miejscu. Może bezpośrednio przy tym. Wtedy ten wózek będzie miał dosyć fajną taką, że wciśnie się X i on poleci do końca. Prawie. Dobra. Stój. I teraz tak, rozłożymy go. Obniżymy. I teraz tak, wyskoczymy sobie. Zaciągniemy jeszcze ręczny. Wyskoczymy sobie, biorę linkę. To jest chyba pod R. Jak to jest? Nie mogę teraz nic... O, pod R, tylko że z tej strony. Dobra, i gonimy sobie. Tylko tak. Hyc, wskoczymy tu. Skoczymy hyc tu. Oj, leleń jest jakiś. Punkt zaczepienia na drzewie musi znajdować się poniżej pozycji... Aha. A widzicie. No dobra, to wracamy. Czyli trochę inny plan. Czyli co muszę zrobić? Już wiem, co zrobię. Postawię sobie... No dzisiaj będzie kombinowanie. Autentycznie, ale wiecie, chodzi o to, żebym ja to sobie dobrze poustawiał. A nie było, gdybym postawił tutaj drzewo. Albo jakąś latarnię. Tutaj jest problem. Teren nie należy do ciebie? Czyli co, musiałbym kupić jeszcze teren? Zaraz zobaczymy, bo to jest... Nie spodziewałem się, że będą tego typu problemy. Czyli tego terenu i tak nie mogę kupić, bo on jest wyłączony. Ja nie mogę go kupić. Tak więc
no problematycznie będzie, chyba że trzeba będzie wrzucić jakąś modyfikację, która to obejdzie. Jest jeszcze kwestia tego typu, że... No dobra, B wyłączymy sobie. Anuluj, dobra, R. Można by sobie do tamtych drzew podłączyć, no. Nie wiem, czy widzicie, są tutaj drzewa. Do tamtych drzew i to tak przewinąć. No, dobra, z powrotem wracamy z tą liną, bo ta lina ma być u góry. Znaczy ten... O właśnie, to ma być u góry. Nie zwróciłem na to uwagi. Teraz jednak zastanawiam się, czy to nie będzie zbyt duża odległość, bo tutaj tylko 500 metrów może być ta lina. Nie? Tak więc to trzeba też uważać. Gdzie jest w ogóle? Teraz nie widzę mojego nawet tartaku, jest tak daleko. No dobra. Cofnijmy jeszcze. Troszeczkę jest tutaj kombinowania. Może gdzieś w tym miejscu. Dobra, zaciągnijmy. Hamulec, rozłóżmy sprzęta. Okej, opuśćmy, to jeszcze raz. Oczywiście ja tutaj dzisiaj troszeczkę tak kombinuję, ponieważ, no tak jak powiedziałem, chcę tutaj przeanalizować kilka możliwości, co nie? Dobra, lina jest i teraz lecimy. Tylko nie wiem, czy aż tak daleko będę mógł pociągnąć tą linę, żeby nad tartakiem przeleciało. O właśnie, chodzi mi o to, żeby było nad tym. O właśnie, nad tym. Ale nie wiem, czy przeskoczymy? Skoczymy tutaj? Dawaj, przez płot. Dobra, i tu jeszcze... Widzę już te drzewo, do którego będę chciał to przymocować. O, właśnie, do tego drzewa. A można! Jeszcze ponad drutami. Ło, zobaczcie, jak wysoko można. Dobra, okej, fajnie. No, dobra, i teraz tak. To lecę sobie z tym wózkiem. Niech ten wózek... Idealnie, widzę, że będzie nad tym. Tak, będzie można normalnie tutaj przylecieć i od razu bezpośrednio wrzucać do tego. No to jest rewelacja. Tylko, wiecie co, idealnie by były na przykład 2 osoby. Do tego jest naprawdę fajna rzecz w trybie multi, jak najbardziej, zdecydowanie. Nie widzę, gdzie jest ta lina, ona jest tak wysoko, że nawet jej nie widzę gdzieś. Ale ona jest gdzieś. Zresztą za chwilę zawołam sobie ten. Pójdę znaleźć, gdzie jest ciągnik. A nie, on nie jest aż tam. On jest tam, dlatego. A tutaj jest, dobra, okej. Okej, fajnie. No dobra. Teraz tak, puścimy R. On będzie za mną biegał, ten wózek. Fajnie, słuchajcie, jak biegnie za mną. Jak wciśnie R, to on biega za mną. Automatycznie będzie, tak jak... Dobra, i tyle. Od razu wiecie co? Sobie będę tutaj przycinał. Dobra, okej, zatrzymaj się. Chociaż... Dobra, wiesz co? Może ciebie odsunę. Bo ja teraz będę tutaj chciał pilarką popracować, to od ciebie odsunę na razie. Dobra, odjedź sobie tam. I tyle. I teraz tak. Tak, idealnie będzie. Idealnie będzie, czyli jest ta lina. Czyli tak. Począwszy od tego małego drzewa. Ścinamy sobie to. Jakoś to dziwnie rzeczywiście wygląda. Okej, i teraz tak. Jest ta linia? Dobra, lina jest. Dobra, tego nie będę wycinał. Autentycznie trzeba będzie kupić sobie w następnym odcinku jakiś sprzęt do tego, żeby robić tutaj te mniejsze drzewa, to ogarniać. One i tak nie urosną, nie? A tutaj ja bym chciał już na wiosnę posadzić nowy las, nie? Więc chciałbym dosyć intensywnie to powycinać. Dobra, okej. I teraz, dobra, to się tutaj nie będzie chciało wziąć. To jeszcze tak. Ale byłem zdziwiony, że to nie jest mój teren ale fajnie, no. Jednak, bo jak kupowałem, tak sobie zastanawiałem, 500 metrów to może być za mało. Nie, ten dystans. A to jednak jest naprawdę dużo. To jest naprawdę duży dystans, tak więc spoko. Nie będzie to jakimś dużym problemem do ogarnięcia. Dobra, to też sobie weźmiemy. A, to będziemy tutaj cieli na takie malutkie kawałeczki i tyle. Dobra. Jak on ma? Do mnie przyjedź. Przepraszam, ry wciśniemy. Leci do mnie. Fajnie. Wyłączymy sobie tą pilarkę. I teraz tak. Podłączymy. Czyli tak. To trzeba podłączyć tu, żeby tak wisiało raczej. B. A, bo on teraz za mną lata. Dobra, to fajnie. Chodź tutaj. Wózek. Tutaj chyba już nie chce podłączyć mi. Nie, podłączył. A, czekaj.
się buja. Pyk. No i fajnie. Dobra, teraz już jedź. Nie za mną nie chodź, tylko jedź, dobra. Podciągniemy, żeby przeszedł tylko przez tą ten. Jedź dalej. O, skakuj. Ej, przeszedł przez ten płot? Nie, jeszcze nie przeszedł przez płot. Dobra, podciągniemy troszkę, przejdź przez płot. No, się trochę buja. I teraz, no, w odpowiednim momencie trzeba zrzucić. Cyk, jest! Teraz zobaczymy. Dobra, przeskakujemy przez ten płot. Zaraz to ogarniemy i zobaczymy, czy zapodało to. I tak właśnie ma być. Elegancko. No do teraz można się zacząć bawić. W tym sensie, że szkoda, że te płoty są. No ale dobra, no. Jest jakieś tam utrudnienie, ale tak sobie ułatwiłem mocno tą robotę. Dobra, chodź tutaj do mnie, wózku. Dobra, podjeżdża sobie wózek do mnie. On będzie teraz za mną chodził. Ten wózek to ja sobie tak podłączam te takie małe pierdółki. To jedną rzecz. Czekaj, chodź tutaj za mną. Dobra. Ej! Ale w tyłek dostałem. Dobra, podłączymy sobie teraz to. Nawet takie małe pierdółki, dobra. I teraz lecimy. Podnieść troszkę. Dobra. Okej. I lecimy. Co ja będę... Oj, chyba odczepiło się. Ajajajajajaj, bo ja linę chyba. Dobra, już wiem. Ja zamiast... Nie ten przycisk wcisnąłem. Ja wcisnąłem podnoszenie chyba liny. Dlatego mi zerwało. Dobra. B. A tamto to nie wiem, gdzieś poszło w cholerę. Dobra, podnieś lekko. I... Dobra, leć sobie. Albo on o coś tutaj zahaczył, bo... Patrzcie, nie może uciągnąć tego. Dobra. Już teraz wiem, że o coś tutaj haczy. Przedtem nie brałem tego pod uwagę, że coś takiego może tu być. Dobra. A to może nawet ręką podniosę, bo to chyba nie jest ciężkie. Tak, to będę mógł ręką podnieść. Dobra, to jego na razie mi tutaj nie bierz. Natomiast to sobie tutaj przytnę na 2 kawałki. Dobra. Gdzie jesteś, wózku? Chodź do mnie, proszę. I teraz tak. Chycimy sobie by. I chycimy sobie by. Podniesiemy. O, ale bym dostał po głowie. Dobra, wiesz co? Stój tam. A nie. Dobra, wyłączymy. Żeby on za mną nie biegał. I tutaj odetnę. Dobra. I teraz no od nowa będę musiał ci podłączyć, bo jako... Tego nie wiedziałem. Że jak odetnę, to muszę od nowa podłączać? No dobra. Teraz będę już wiedział. Dobra, fajnie. Jest trochę zabawy. Dobra. Jest bardzo wiele fajnych, ciekawych mechanik farmingu, które są rzadko używane, nie? To jest jedna z nich. Ja w 22 dosyć często używałem, bo to oczywiście te wciągarki, one są w tym dodatku leśnym. Dobra. Pyk. Dobra. Fajnie. To sobie weźmiemy... Nie, to jeszcze nie. Te bałagany to samo ogarnę. Tutaj jest następno. To tak, zrobimy sobie coś. W tym miejscu odetniemy. Tutaj obetniemy na pół. Przywołamy. Leci do mnie. Podłączymy i z powrotem ciągamy. W ogóle te mniejsze kłody to mógłbym... Gdzie ja tutaj przeciąłem? Żeby to było... Nie widzę. Mógłbym włączyć sobie wióry, żeby się tworzyły. To by było też jeszcze dodatkowo. Dobra, tutaj jest. Okej, a na połowa? Gdzie jest? Autentycznie nie wiem, gdzie je przecięłem. Skandal. Dobra, chwycimy. Dobra, nie. Chwycimy tu. Podnieś. A, już widzę. Dobra. To Y puść. Nie, V puść. Dobra, okej. Nie widziałem do końca. Dobra. By. Podniesiemy. Ło, bo w dynię dostaniesz, Anton. Podnieś jeszcze. A, może niekoniecznie trzeba, bo jak będziemy zjeżdżali na dół, to się będzie podnosiło samemu, nie?
Dobra. I lecimy. Jest to fajne, jak się trochę już tak ogarnie, to dosyć szybko będzie to leciało, nie? Na początku trzeba było poustawiać sobie i ogarnąć co, jak i dlaczego. W sumie to wiecie co? Nawet się cieszę, że jest ten mur, ten płot. Bo jak nie będziemy zbyt wysoko tych kłód podnosili, to one będą uderzały o ten płot i się zatrzymają tutaj. I wtedy je tylko trzeba trochę podnieść, przesunąć trochę do przodu i wpadają już w miejsce, gdzie można je odczepić. Na początku mi się wydawało, że to może nie być fajna rzecz, a teraz można nawet takie rzeczy, które niekoniecznie fajnie wyglądają, wykorzystać do własnych celów, nie? Żeby było lepiej. Dobra. Ile mamy tego? Ale tutaj szybko się to przerabia, tutaj nie zdążę tego narobić. Oj, tej kłody chyba nie chapnęło. Może trigger jest gdzieś tutaj wyżej. Bo zobaczcie, jest tam kłoda, a jej nie chapnęło. Zobaczcie, nie? Tego nie brało, patrz. Jest tutaj ich kilka. No dobra, no to podciągniemy to. Chodź tutaj. Do mnie. Nie wiedziałem, że tam nie ma już takich możliwości. Dobra, podnieś troszkę. Ale to jak suwnicą byś pracował, nie? To... Dobra, elegancko. Tutaj odpuść. Zobaczymy, czy w tym miejscu już chapnie. Czyli 1700. Wow, dobra, czyli tutaj będzie. Ale dobra, to jest spoko. Też wiem, że jak się coś tutaj nie fajnego zadzieje, no to później sobie tylko będę je przesuwał też. Nie no, elegancko, zabawa. Całą zimę można tutaj spędzić, nie? Dobra, fajnie, fajnie. Te pierdółki to ręcznie później będę wrzucał. A w sumie można od razu wrzucić teraz. No nie? Nie, teraz już mi będzie to łapał. To wrzucę sobie od razu. No gdyby był rębak, to takie coś do rębaka wrzucę. Dobra, na razie to niech tam leży. I teraz tak, wracamy. A nie, jeszcze tą gałąź, te gałęzie też powyciągamy. Wrzucę tam wszystko to. Dobra, tylko wrzucę najpierw to. O, tutaj, żeby było. I cały las trzeba będzie tak... No na live'ie cię będziemy bawili. Będzie się dużo tutaj... Będę się bawił tym. No można podnieść, tak więc fajnie. Dobra. No, rewelacja. Kontrakty się robią w tle. Tak więc świetnie. I teraz tak, tutaj. Widzę, że tu jest ta lina, to można ściąć to drzewo i to drzewo. Widzę, że tutaj już jest ścięte. Tylko coś jest dziwnego z tym... Nie wiem, może to jakaś modyfikacja, którą tu korzystam. Może lumberjack trzeba będzie usunąć? Bo ja teraz lumberjack używam. Bo to jest jednak podstawa, nie? Dobra. Tak to jakoś trochę dziwnie wygląda. Może dlatego, że te drzewa, one nie są sadzone, tylko jak gdyby... Znaczy zasadzone, zobaczcie, bo te pnie mi tutaj cały czas wyskakują. Z jednej strony to fajnie, bo nie trzeba by tego frezować, nie? To też prawda, nie? O, to się później powyrzuca. Zdecydowanie potrzebuje jakiś rębak. No, akurat to trzeba będzie frezować. Zdecydowanie jakiś rębak będzie potrzebny. Dobra, będziemy kończyli ten odcinek. No, powiem wam, że lubię coś takiego. Praca w lesie jest jedną z moich ulubionych tutaj aktywności w ogóle w farmingu. Autentycznie, ja lubię pracę w lesie. Zimową porą, zamiast przewijać czas, to jak najbardziej można zarobić w taki sposób, że idzie się do lasu i tutaj przerabia się. A czy już powstały jakieś pierwsze jakieś palety z czymś tam, bo chyba już deski powstały. Bo dosyć szybko one też powstawają tutaj. No jest. Mamy pierwsze deski, a więc pierwsze też pieniądze ewentualnie. A ile ewentualnie, gdybym je teraz sprzedał, te deski, bo one już tutaj powinny być 3000 wartość jest. Ej, całkiem nieźle. I te drewno opołowe też, tylko że te drewno opołowe to ja będę jednak trzymał. Ono jest potrzebne. Aha, słonecznika tyle zebrałem, jeżeli kogoś to interesuje. I w ogóle 64, 83. Więc... Okej, teraz będę musiał sobie przeanalizować, ile potrzebuję dokładnie tego drewna na 1 miesiąc i tutaj będziemy musieli tego nas zrzucać odpowiednio dużo. Na razie tak mi trochę ślamazarnie tutaj szło, no bo trzeba było poustawiać te kąty i zrozumieć, jak to działa. Tutaj nic nie będę żadnej latarni stawiał. Te 500 metrów, zobaczcie, aż do tamtego drzewa ładnie sięga. Tak więc jest idealnie. Dobra, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał, bo
Mi rzeczywiście bardzo się spodobała ta praca i z tym sprzętem ja tutaj podejrzewałem, że będzie no przednia zabawa, tylko że ten sprzęt no jest idealny też do takich warunków, jakie są tutaj, kiedy mamy takie trochę tereny, gdzie są takie górki i ciężko by było w inny sposób tutaj pracować w lesie. Tak więc idealne rozwiązanie, a sprzęt nie jest drogi, warty jest w zakupie, no ile, 40 tysięcy, 38 tysięcy, jeszcze wziąłem go w leasing, to już w ogóle jest, praktycznie nie jest to obciążenie. No i mam nadzieję, że coś tutaj będę mógł zarobić na tym lesie. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, Anton.